Witam wszystkich na naszym kanale YouTube'owym Bat na Anteny 24. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam nowe urządzenie od Ubiquiti, mianowicie jest to UAP Nano HD. Przedstawię także jego konfigurację, ale nie tylko o tym będzie mowa w tym filmiku, ponieważ zaprezentuję Wam także osłonkę, czy inaczej jakby to można ująć, skina na to urządzenie, dzięki któremu ze zwykłego białego AP możemy mieć fajnie komponujące się designerskie urządzenie. Także zapraszam do oglądania. No dobra, no to zaczynamy od unboxingu standardowo. Zobaczymy, co tu mamy w środku. Ok. Oczywiście na samym starcie nasze urządzenie. Wygląda ono tak. Zdejmiemy sobie tą osłonkę. Nie za duże, nie za małe. Tutaj ma swój port ukryty. Co mogę powiedzieć? Nie jest to za duże i nie za małe urządzenie, a można dodać, że to jest najmniejszy AP z serii Unifi dostępny na rynku. Dalej w pudełeczku mamy oczywiście taką ulotkę, gdzie mamy oczywiście też kod QR. Ona nam tutaj pokazuje, jak mamy szybciutko sobie to urządzenie, że tak powiem, skonfigurować, podłączyć. Dalej oczywiście mamy uchwyt. To jest uchwyt sufitowy, dzięki niemu możemy zamontować urządzenie na suficie oczywiście. Wiadomo, przewód zasilający, fajny biały kolor, wszystko się komponuje pięknie. Dalej oczywiście jest także dołączony zasilacz. Jest to PoE 48V 0,5 A. No i oczywiście paczka ze śrubkami do montażu. I to tyle. Teraz przejdziemy sobie, pokażę Wam tego skina właśnie na tego AP, jak to fajnie wygląda, i przejdziemy do konfiguracji. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak jak wspomniałem właśnie o tych skinach na to urządzenie, właśnie nasze Nano HD. Mam je tutaj przygotowane, jednak jeszcze zanim do tego przejdziemy, to krótka minutka odnośnie po prostu funkcji tego urządzenia, tak na szybko. Posiada funkcję MUMIMO 4x4, czyli można to opisać tak, że w jednym takcie potrafi obsłużyć aż 4 urządzenia z pojedynczym modułem radiowym, albo 2 urządzenia pracujące 2x2, albo oczywiście jedno pracujące 4x4. Jeszcze Wam pokażę tutaj z tyłu ten panel, bo we wcześniejszym ujęciu, że tak powiem, średnio to było widać. O, tutaj właśnie tak to wygląda, nasze urządzenie z tyłu. Tutaj mamy port i oczywiście przycisk reset. Tak jest. Co można więcej powiedzieć? Nano HD jest dobrym zamiennikiem dla UAPa AC Pro, ponieważ posiada bardzo podobne parametry, jak nawet nie lepsze. Potrafi obsłużyć około 200 użytkowników jednocześnie. Jako jedyny właśnie produkt Ubiquiti posiada właśnie takie fajne skiny designerskie. Zaraz oczywiście je zaprezentuję. Przepustowość wynosi 2000 megabitów, czyli 1733 na 5G i 300 na 2.4. Urządzenie posiada też 26 dB małą antenę. Można objąć nią około 120 metrów. Oczywiście naszą sieć bezprzewodową. Konfigurujemy jak całą pozostałą serię Unifi, czyli korzystamy z kontrolera sprzętowego, oczywiście lub w wersji softowej, którą możemy pobrać ze strony Ubi. Tyle na temat tego produktu i teraz oczywiście link będzie w opisie i przechodzimy do prezentacji dedykowanego skina właśnie do tego urządzenia. No dobra, no to teraz o tych skinach. My tutaj mamy akurat wersję, że tak powiem, która po angielsku nazywa się Concrete, czyli to jest taka imitacja właśnie, to jest taki beton, fajnie komponuje się właśnie w takich, że tak powiem, domach w stylu modern, właśnie takie wystrój nowoczesny, że tak powiem. W środku mamy 3 takie skiny, one wyglądają tak, są zapakowane. Także otwieramy sobie i wygląda to właśnie w ten sposób, bardzo fajnie, i właśnie pokażę Wam, jak sobie to na to urządzonko zamocować. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Mamy taki klips, który musimy sobie wyjąć. Tak samo robimy z klipsem, który jest w naszym urządzeniu. Wyjmujemy. OK. W tym momencie tak, po prostu przesuwamy. Mamy 2 części.
O. I tutaj mamy takie strzałeczki. Sobie tylko znajdę. O, na przykład tutaj jest ta strzałeczka. I tak samo mamy ją na tym naszym skinie. I teraz urządzonko. Skinek na urządzonko. Odwracamy. Dopasowujemy. O. Tak, o, jest dopasowane. Przesuwamy. O, teraz chyba za... O. Teraz jest ok. I to tyle w zasadzie. Wszystko fajnie wygląda. Właśnie możemy sobie to zamocować na suficie bądź na ścianie. Fajny design, dostępny w różnych wersjach. Mamy na przykład imitację marmuru, drewna, moro, tekstylia, taki właśnie jakby materiał. Jest czym wybierać i teraz zapraszam Was na konfigurację. Dobra, teraz ostatnia część naszego filmiku, czyli konfiguracja Nano HD. Na początku musimy sobie tutaj wejść w ustawienia sieci i internetu. Klikamy sobie Ethernet i centrum sieci i udostępniania. Potem tutaj w prawym właściwości i tutaj 2 razy wpisujemy sobie taki adres. Chodzi o to, żeby po prostu nie było to automatycznie. Klikamy sobie OK. Wszystko sobie tutaj zamykamy. Dobra. I teraz tak, wchodzimy sobie na oficjalną stronkę Ubiquiti, w zakładkę Downloads, gdzie musimy sobie ściągnąć odpowiednie oprogramowanie Unifi Controller, czyli klikam sobie tutaj Unifi, szukam urządzenia Nano HD, ściągamy sobie tą wersję, oczywiście tym tutaj przyciskiem. Ja już wcześniej pozwoliłem sobie ją pobrać, dlatego teraz sobie ją zainstalujemy. Chwilkę to potrwa. Oczywiście nasze urządzenie musimy podłączyć do prądu, żeby było po prostu zasilanie, także patchcordem do portu w naszym urządzeniu. Drugi koniec tego kabelka podpinamy pod port PoE w naszym zasilaczu, a drugim kablem po prostu łączymy nasz komputer z drugim portem zasilacza. Klikamy Finish. I czekamy, aż uruchomi nam się właśnie ten nasz programik. Dobra. Zaraz nam się uaktywni tutaj ten przycisk. O to nam właśnie chodzi. Dobra. Klikamy sobie ten przycisk. Teraz zaawansowane. Otwórz stronę localhost. Dobra, jesteśmy teraz tutaj, wybieramy sobie kraj, dajemy Next, mamy nasze urządzenie, obecnie jest to w trakcie jakby takiej adaptacji tego urządzenia, wdrażanie jest, tutaj jest czas, ile ono już po prostu sobie działa, po podłączeniu dzięki naszym oczywiście kabelkom, klikamy Next, teraz tworzymy sobie sieć. Nadajemy jej hasło, klikamy Next i teraz konto. Dobra. Potwierdzamy. Wszystko się zgadza. Teraz klikamy znowu Next. Tutaj potwierdzamy tym przyciskiem Finish i tutaj dajemy Skip. Dobra, jesteśmy teraz w głównym panelu, klikamy sobie tutaj Devices. No i mamy już naszego AP. Mamy status Pending Adoption, a po prawej stronie, jak widzimy, wyświetla nam się taka ikonka Adopt, którą musimy sobie właśnie kliknąć. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że jest po prostu na przykład dostępny nowy firmware tego urządzenia. W tym wypadku po prostu musicie go pobrać, zaktualizować to urządzenie i wtedy wszystko tak samo pójdzie bez problemu. Ja akurat na tym Nano HD mam już firmware zainstalowany, najnowszy.
więc po prostu musimy poczekać, aż urządzenie nam się tutaj zaadaptuje i połączy. Ok, mamy tutaj teraz provisioning. Ok, jak widzicie, urządzenie jest już podłączone. W tym momencie, jeśli chcemy mieć po prostu internet z tej sieci, którą stworzyliśmy, musimy odłączyć kabelek LAN, ten patch cord, od portu z naszego komputera i podłączyć go do źródła internetu, co zaraz zrobię. Ok, właśnie podłączyłem ten kabelek do źródła internetu i teraz, jak możecie zauważyć, tutaj w sieciach powinna się pokazać, o właśnie, moja sieć, stworzona właśnie przed chwilą, także ona już po prostu sobie normalnie działa, można się na nim logować przez smartfona, tablet czy inne urządzenia. W tym filmiku to jest wszystko, dziękuję za oglądanie, zapraszam do zapoznania się z innymi naszymi filmikami i do zobaczenia.